Cześć, witam Synergeek w kolejnym Enerflashu. Mamy 11 marca. Czas na kolejne ciekawe informacje z giereczkowa, a w tym tygodniu muszę przyznać, że troszkę tych ciekawych informacji się zebrało i myślę, że warto tutaj się nad nimi pochylić. Nie wybierałem tych informacji pod kątem ważności, więc one nie są po kolei pod kątem ważności, tylko raczej pod kątem tego, co było interesujące, wydaje mi się, więc nie zdziwcie się, że taka informacja, która gruchnęła w poprzednim tygodniu, nie jest jako pierwsza. Ona jest ważna, ale są... ja ogólnie uważam, że jest kilka informacji, które są ciekawe i o których można ciekawie pomówić. Pierwsza informacja od Warner Bros., które stwierdziło, że odchodzi od gier AAA skierowanych na rozgrywkę single player i przestawia się na gry usługi i gry mobilne. I mamy tutaj bardzo ciekawą sytuację. Po pierwsze, ostatnia gra usługa od Warnera, czyli Suicide Squad, okazał się mega klapą i mega gniotem. Ale chcą dalej to robić. Zaraz do tego dojdziemy. Natomiast gra, która była singleplayerowa, która odniosła mega sukces i myślę tutaj o Hogwarts Legacy, no oni od tego odchodzą. Pytanie, czy powstanie sequel Hogwarts Legacy, czy na przykład sequel będzie już grą usługą w świecie Harry'ego Pottera. Ja myślę, że oni tak właśnie w tą stronę kombinują, że popularność Hogwarts Legacy była tak ogromna, a jest to gra, która ma pewne podstawy do tego, żeby stworzyć grę usługę. Ja myślę, i wydaje mi się, że jest to bardzo prawdopodobne, że Warner Bros. Zrobi tak, że kolejny, jeżeli powstanie sequel Hogwarts Legacy, to będzie to jako gra usługa. Dlaczego nie potrzebują tak tej gry usługi? Dlaczego pomimo, że gry usługi, kolejne tytuły padają jedno po drugim, dlaczego nadal próbują to zrobić? No bo są gry, które odniosły wręcz spektakularny sukces i myślę tutaj chociażby o Fortnite'cie. I Fortnite od lat jest jedną z najpopularniejszych gier usług. I ktoś może powiedzieć, ale Fortnite to już marka. No dobrze, to już dzisiaj jest marka, ale oni zaczynali dokładnie tak samo, nawet gorzej niż Suicide Squad, bo zaczynali całkowicie od zera, z całkowicie nowym IP, a mimo to przez lata kolejne, cały czas Fortnite jest na topie. I ja myślę, że każda firma marzy o czymś takim, o takiej grze, która robimy ją raz, i potem przez kolejne lata wydajemy tylko aktualizacje i cały czas na tym zarabiamy. Ja myślę, że oni będą próbować jeszcze wiele innych tytułów właśnie w tą stronę przepchnąć, bo za którymś razem może się uda. Może właśnie jeżeli wyjdzie Hogwarts Legacy w formie gry usługi, to właśnie to będzie ten tytuł, który się uda. No bo zastanówcie się, czy jest to możliwe, tak? Gry usługi to zazwyczaj do grania ze znajomymi. To wyobraźcie sobie, że macie Hogwarts i spotykacie się w Hogwarcie z przyjaciółmi i tworzycie sobie zgraną pakę, latacie na miotłach, czy robicie jakieś tam aktywności, które są w Hogwarcie. No, samo już przez się rozumie, że jest to fajny pomysł na grę usługę. I ja myślę, że to będzie troszkę tak, że wyciągną wnioski z kiepskiego Suicide Squad, wyciągną wnioski z ogromnego sukcesu Hogwarts Legacy i te dwie rzeczy się złączą i sequel Hogwarts Legacy, jeżeli będzie to się tak nazywało, bo to może być w ogóle inny tytuł, ale myślę, że będzie to nadal gra oparta o Harry'ego Pottera i będzie to gra usługa. Pytanie, czy gracze w to pójdą, bo tak naprawdę popularność marki o niczym nie świadczy, co oczywiście pokazało Suicide Squad, bo miało bohaterów, którzy są rozpoznawalni. Mieli studio, które jest zasłużone, powiedzmy, było zasłużone, bo teraz po Suicide Squad to już mniej zasłużone, ale zasłużone wcześniej poprzez trylogię Arkham. Więc pytanie, czy gracze w to pójdą? Czy będziecie chcieli grać w gry usługi od na przykład Warnera, który będzie w świecie Harry'ego Pottera? Wydaje mi się, że pomysł jest dobry, jeżeli zostanie to dobrze oczywiście przygotowane, bo Suicide Squad pokazał, że gry usługi nie są chyba za bardzo przez graczy pożądane, to raz. Druga rzecz, ci, którzy chcieli grać w gry usługi, oni już grają dawno Fortnite'a. Zazwyczaj to są ludzie młodsi, dzieciaki i bardzo ciężko dzieciaków przerzucić na inną grę, bo nie liczmy na to, że w gry usługi będą grać gracze starsi, raczej to się nie stanie, ale młodsi gracze
Już mają Fortnite'a i to nie jest takie proste, że wydamy świetną grę i nagle wszyscy przejdą na nową grę, usługę, którą my stworzymy. Dlaczego? Bo w Fortnite budują się ogromne społeczności. To jest, wiecie, ja to widzę po moim synu, że tam mnóstwo kolegów z jego klasy gra w Fortnite'a. I co, on teraz sam ma przejść na Suicide Squad i grać sam, a reszta będzie nadal grała w Fortnite'a? No nie. To musi być jakby takie masowe przejście na drugą grę, co jest bardzo trudne dzisiaj, bo Fortnite już ma tak wyrobioną renomę, że bardzo trudno będzie pobić to, co zostało przygotowane tam, więc nawet jeżeli wyjdzie gra usługa na świecie Hogwarts i nawet jeżeli będzie to w miarę popularne, to i tak wydaje mi się, że nie zagrozi to Fortnite'owi, bo nie spowoduje to nagle, że wszyscy przejdą z Fortnite'a na Harry'ego Pottera i wszyscy będą tam siedzieć. Nie, tak się według mnie nie stanie. Dzisiaj takim grom będzie bardzo trudno się przebić. Muszą być one przede wszystkim robione pod gracza takiego, powiedzmy, dzieciaka, nastolatka. Bo to większość właśnie tych gier, usług to właśnie przez nich jest obstawiane i właśnie ci ludzie grają. Hogwarts jest taką grą, która w zamyśle mogłaby przeciągnąć, natomiast no problem jest właśnie tutaj, żeby wyjąć tych ludzi z tego świata Fortnite'a i przenieść ich do Hogwartu, bo myślę, że gracze, którzy do tej pory nie grają w Fortnite'a, na pewno nie będą zainteresowani grą usługą Hogwarts Legacy, bo no po prostu to są gracze, którzy nie chcą grać w gry usługi i tyle, tak? Natomiast no myślę, że tutaj niedługo doczekamy się gry usługi ze świata Hogwartu. Zobaczymy, czy miałem rację. Jeżeli będę miał rację, to jeżeli oglądacie ten film już po tym, jak się pojawił ten, to napiszcie mi w komentarzu: miałem rację. Miałeś rację. Kolejna dość ciekawa informacja od Nintendo. Nintendo od lat ma u mnie taką opinię firmy, która jest przeze mnie może nie opinię, przeze mnie firmy, która jest znienawidzona. Ja nienawidzę Nintendo. Nie mówię o grach, tylko mówię o samej firmie. Ich ruchy są po prostu żenujące. I kolejną cegiełkę dołożyli żądając od twórców emulatora Yuzu, które jest emulatorem Switcha, jakichś absurdalnych odszkodowań. Gdzieś tam czytałem, że weszli też w posiadanie bazy danych graczy, czy też użytkowników emulatora Yuzu i chyba, nie wiem, czy oni też by chcieli ich pozwać, czy nie. No ogólnie powiem wam, że Nintendo u mnie mocno, bardzo mocno, oni odpowiadają za zamknięcie największych stron z ROMami. I oni mają w ogóle, tam jest, wiecie, to jest, siedzą ludzie, którzy żyją jeszcze w latach 70. albo 80., przynajmniej ich mózgi tam się znajdują. I ja powiem wam szczerze, znaczy, to ja już podkreślałem wielokrotnie, ja nienawidzę Nintendo jako firmy, bo oni są po prostu, tam siedzą sami jacyś twardogłowe typy, którzy może i wiedzą, jak robić śmieszne, fajne gierki kolorowe, ale jeżeli chodzi o ich ruchy i o ich PR, no to za każdym razem to jest totalna klapa. I teraz oczywiście nie da się ukryć, że zamknięcie, czy też żądanie odszkodowania od ludzi, którzy stworzyli emulator, nie wiem, czy ten Yuzu był darmowy, pewnie tak, którzy udostępnili to za darmo, jest po prostu słabe i mam nadzieję, że Nintendo się na tym przejedzie i dostanie po dupie tak mocno, że ich zmiecie z planszy, już nigdy więcej ich nie będzie. Tego bym chciał, naprawdę. Nienawidzę Nintendo. Pluję na was. Nintendo. Bez kitu. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o te ciekawostki takie z ostatniego tygodnia. No powiem wam, że to Nintendo to mi strasznie ciśnienie podniosło, nie? Ale to nie pierwszy raz, bo to już wielokrotnie oni takie mieli ruchy jakieś z dupy totalnie. Nie wiem, kto im tam to, jakiś stary japoński mędrzec im podrzuca te ruchy, tylko mędrzec żyje jeszcze w XVII wieku i według, wiecie, tam wierzeń samurajów i on tam nie ma zielonego pojęcia o czymkolwiek, więc gada bzdury, a oni to robią. Tak mi się wydaje. Musi to tak być, bo inaczej to ja nie wierzę, że to sensowni ludzie tam siedzą i podejmują takie decyzje. To jest niemożliwe. Dobra. Kolejna duża informacja, bardzo ciekawa, to, że wreszcie doczekamy się gry o Torgalu.
Niektórzy mówią, o fajnie, fajnie, ale to nie jest pierwsza gra o Torgalu, chciałbym zauważyć, bo w 2002 roku powstała gra Zagłada Atlantydy, Torgal Zagłada Atlantydy, wydana czy też stworzona przez Cryo Interactive, zasłużoną firmę, która robiła dużo przygodówek w tamtych latach. I to była gra przygodowa, więc Torgal, który jest przygotowywany, który oglądaliśmy trailer niedawno, nie jest pierwszą grą o Torgalu, ale studio, które to ogarnia, to Mighty Koi. Szczerze mówiąc, nie słyszałem nigdy o tym studiu. Nie da się ukryć, że bezpośrednim konkurentem Torgala będzie Wiedźmin 3 i będzie on, bo ja sobie nie wyobrażam, że Torgal będzie inaczej, inną grą niż Wiedźmin. Ja sobie wyobrażam, że to będzie gra z otwartym światem, czyli będzie coś w stylu Wiedźmina na Skellige, bo taki ten klimat właśnie był troszkę nordycki. I nie da się ukryć, że porównanie będzie dość oczywiste z Wiedźminem i pytanie, czy Torgal to porównanie wytrzyma. Sam pomysł wydaje mi się fajny i czekałem od lat, kiedy to się wreszcie stanie. Mam nadzieję w ogóle, że Grzesiu Rosiński wziął pieniądze z góry. W każdym razie, no powiedzmy sobie szczerze, na razie zobaczyliśmy tylko trailer, zobaczymy co będzie dalej. Trailer jest nawiązaniem do pierwszych kadrów z pierwszego Torgala, zdradzonej czarodziejki. Ogólnie daję spory kredyt zaufania, bo ta gra powinna powstać już dawno, dawno temu, ale też pokazuje, że na przykład Inkwizytor, który też był na podstawie popularnych książek, no nie pyknął, więc też ciężko powiedzieć. Zobaczymy. No, ogólnie podobno to studio Koi ma tam sporo jakichś tam ludzi zasłużonych w branży tam pracuje, więc miejmy nadzieję, że coś z tego dobrego wyjdzie. Co ciekawe, studio Koi pracuje też nad grą RPG na podstawie Pana Lodowego Grodu. Nie czytałem, od razu przyznaję, nie czytałem, więc nie wiem o co chodzi tutaj z tym panem, ale mówię o tym, że coś takiego też powstaje. Natomiast Torgal jest to fajna marka. Wydaje mi się, że mogła to być gra na poziomie sukcesu, na poziomie Wiedźmina 3, pod warunkiem, że zostanie to dobrze zrobione, bo jeżeli zrobią tak jak Inkwizytora, no to niestety nie. No jest tutaj duża odpowiedzialność, duże oczekiwania, wydaje mi się, że ogromne oczekiwania wręcz, bo dla wielu jest to absolutnie kultowa postać Torgal, nawet chyba bardziej kultowa niż Wiedźmin, na przykład dla mnie, tak, bo ja się wychowałem na komiksach z Torgalem. Także zobaczymy, czy udźwigną, bo naprawdę na ich barkach spoczywa ogromny ciężar i ogromna odpowiedzialność, żeby zrobić coś dobrego, ale kibicujemy. Ja kibicuję, pomimo że Mighty Koi nie wydało nigdy jeszcze żadnej gry, możliwe, że właśnie to rzucenie się na głęboką wodę przyniesie im ogromny sukces, czego im oczywiście życzę i miejmy nadzieję, że Torgal okaże się naprawdę kultową grą. Chciałbym, żeby Torgal był grą, która przechodzi przez te wszystkie części komiksów, nie? Czyli tam wiecie, Nad Jeziorem Bez Dna, Korona Ogotaja, tam te wszystkie rzeczy, no to by było naprawdę spoko. Ale wtedy może to właśnie gra by nie mogła być takim otwartym światem, tylko bardziej właśnie grą przygodową. Zobaczymy. Na razie czekamy na jakieś pierwsze gameplaye, pierwsze zapowiedzi tego, co będzie dalej. Temat w ogóle ciekawy. Ponowne informacje na temat zwolnień. Wiecie, że te zwolnienia cały czas tutaj gdzieś się przewijają. Ponownie kilka studiów zwolniło mnóstwo ludzi, między innymi z Electronic Arts zwolniono 670 osób. 670 osób, słuchajcie. Skasowano podobną grę FPS z Mandalorianem, nad którym pracowało Respawn Software, czyli ci od Titanfalla, dobrze pamiętam, od Titanfalla, i zamknięto też ekipę, która pracowała nad kampanią w Battlefieldzie nowym, Battlefieldzie 7. Chyba 7. Także no dzieje się, powiem wam, i to nie jest początek, bo naprawdę tutaj, jeżeli patrzę na tą listę, to ta lista się bardzo, bardzo wydłuża. Oczywiście nie zawsze są to tak spektakularne zwolnienia jak w EA, bo czasami jest to 10 osób, czasami 9, ale w każdym razie zawsze ileś tam osób żegna się ze swoją pracą i widać, że cały czas to postępuje. Tak jak mówiłem, to się nie zatrzyma i będzie jeszcze trwało dalej. 4 marca, dobrze pamiętam? Nie. Mieliśmy, nie pamiętam kiedy to było, 6 marca chyba, był Xbox Partner Preview. Dowiedzieliśmy się kilku tutaj ciekawych rzeczy. Chyba najważniejszym był pokaz gameplayu ze Stalker Original Trilogy, czyli dostaniemy
zestaw, czy już żeśmy dostali, nie wiem, czy to szczerze mówiąc, bo tak jednym okiem to oglądałem, no w każdym razie chodzi o trylogię Stalkera. Ogólnie sama gra była spoko, powiem wam, Stalker był naprawdę świetny, aczkolwiek widzę na tych gameplayach, oglądałem, że te gry się już mocno zestarzały i one już tak wyglądają mocno archaicznie. Metro w mojej opinii, znaczy Metro jest nowszą grą względem Stalkera, ale uważam, że Metro lepiej się zestarzało niż Stalker, bo czasami to wygląda tak, no powiedzmy sobie szczerze, tak średnio, nie? Ale no w każdym razie trylogia, nie wiem czy to już się pojawiło czy nie, jeżeli tylko będę miał okazję, możliwe, że sobie z nią zagram, żeby sobie przypomnieć, no to była całkiem niezła gierka ogólnie, nie wiem czy chyba we wszystkie części grałem, nie pamiętam. Kolejna ciekawa informacja, Ghost of Tsushima dostanie port na wersję PC-tową, co oczywiście spowodowało, że fani, czy też psychofani PlayStation się zagotowali, zaczęły się oczywiście już na Steamie podjazdy, natomiast ja uważam, że to bardzo dobrze. Informacja, że jakiś duży tytuł, który był ekskluzywem na Sony, wychodzi na PC-ta, jest zazwyczaj powodowany tym, że szykuje się zapowiedź części drugiej, która pojawi się ekskluzywnie na PlayStation 5. Mówiłem o tym wielokrotnie. Zauważyłem, że Sony ma taką taktykę, że w momencie, kiedy mają już drugą część jakiejś gry, to ta pierwsza wychodzi na PC-ta. Tak było z God of War. Gdy God of War się pojawił na PC-ta, pojawiła się niedługo później, albo gdzieś tam w pobliżu informacja, że powstaje God of War 2. Tak było też ze Spider-Manem, z Horizon Zero Dawn i prawdopodobnie też tak będzie z Ghost of Tsushima. Wychodzi port na PC-ta, oznacza to, że już powstaje druga część Ghost of Tsushima, który pojawi się tylko i wyłącznie na początku na PlayStation. Ta taktyka widać, że się w pewien sposób sprawdza, bo jeżeli nie masz konsoli, no to w pierwszą część zagrasz sobie na PC-cie, ale jeżeli Ci się podoba, no to i chcesz zagrać w drugą, no to musisz już kupić konsolę. Muszę przyznać, że bardzo sprytnie to podeszli PR-owcy, chylę czoła. Sam bym tego lepiej nie wymyślił, także jest tutaj dosyć ciekawa opcja. No i oczywiście też Ghost of Tsushima wydaje mi się, że będzie fajnym benchmarkiem możliwości kart graficznych. Oczywiście już zapowiedziano, że będzie obsługiwało DLSS 3 i FSR-a, trójkę i tak dalej. Natomiast sama gra na pewno będzie miała potężne wymagania sprzętowe, ale też spodziewam się, że będzie wyglądała absolutnie fantastycznie. Ona na PlayStation 5 wyglądała świetnie, czy to na PlayStation 4 nawet, ale to jak będzie wyglądała na PC-tach, dopasionych PC-tach, to już będzie czysta magia. Także polecam, jeżeli będziecie mieli okazję zagrać na PC-cie, polecam zagrać w Ghost of Tsushima. Nawet jeżeli nie mieliście okazji, to polecam. Jest to naprawdę fantastyczna gra z otwartym światem o samurajach, której tak naprawdę do tej pory jeszcze nie było w takiej formie. Zobaczymy, co wymyśli Ubisoft ze swoim Assassin's Creedem, bo tutaj głównym konkurentem właśnie będzie Ghost of Tsushima, który zrobił to naprawdę dobrze i fajnie pokazał życie samuraja. Zobaczymy, co będzie dalej. Jakieś tam plotki się pojawiły, że Electronic Arts coś tam będzie kombinował z Command & Conquer. Ja już wam powiem, już dajcie sobie spokój. Już dosyć szmacenia tej marki jakimiś grami mobilnymi. Już się dosyć wycierpiało Command Conquer. To jest jeden z moich ukochanych RTS-ów. Niestety w którymś momencie to, co się zaczęło dziać już przy Red Alert 3, pokazywało, że to nie jest dobra droga, już brakowało pomysłów i to, co się potem stało po Red Alert 3, to już było po prostu totalne dno. I myślę, że już może dać spokojnie szczeznąć tej marce Command Conquer i może po prostu dać jej spokoju umrzeć, bo do niczego dobrego nie prowadzi, takie moje zdanie. Dobra, co nowego u mnie? Kolejna publikacja od wydawnictwa Open Beta, tym razem jak powstawał Tomb Raider, czy tam jak powstawał Tomb Raider. Objąłem patronat medialny nad tą książką, nawet jest tu moje logo, mogę się pochwalić, między Fakesforge a Gry Online. Pozdrawiam Kowala, że umieścił mnie koło siebie. Książka bardzo fajnie opowiada historię powstania pierwszego i drugiego Tomb Raidera. Dużo anegdotek, dużo wywiadów. Sama recenzja oczywiście publikacji pojawi się niebawem. Prawdopodobnie w tym tygodniu już skończę czytać, więc będę mógł dla Was tą recenzję przygotować. Naprawdę niesamowitą robotę robi Koso i Open Beta, że wydaje te książki na rynek polski. Brakowało nam tych publikacji, teraz mamy ich naprawdę dużo.
Koso widać w pocie czoła wydaje kolejne książki i oby mu starczyło zapału i chęci na wydawanie kolejnych. Bo takie właśnie publikacje na naszym rynku to, no powiedzmy sobie szczerze, rzadkość i dobrze, że Koso się za to zabrał i troszkę tak zaorał tą niszę i tam robi naprawdę dużo dobrych rzeczy. I jak powstała Tomb Raider, też bardzo dobra książka, o czym dowiecie się z mojej recenzji. Co nowego jeszcze u mnie? Zmieniłem gimbala, bo teraz nagrywam na innym gimbalu. Nadal mam chińskiego Fayutecha, ale teraz mam Scorp Mini 2 z trackingiem AI. Fajna rzecz, aczkolwiek to w sumie nieistotne. Dobra, co w tym tygodniu? Jak wiecie, na zeszły tydzień zapowiedziałem cuda niewidy, co się nie będzie działo, ale okazało się, że Final Fantasy był tak rozbudowaną grą, że zeszło mi bardzo dużo czasu, żeby ją ukończyć i w zasadzie cały tydzień nie było filmów tak naprawdę, bo cały czas grałem w Finala, nie miałem czasu, żeby przygotować cokolwiek, a wszystko po to, żeby na sobotę przygotować dla Was recenzję. Widziałem, że w komentarzach pojawiły się zapowiedzi, że jak to, Marzec, a Ty już grę roku, Mogę sobie mówić co chcę, to jest moje zdanie i ja uważam, że to jest gra roku i tyle. Zobaczymy, czy to się potwierdzi pod koniec roku, kiedy będą rozdawane Games Awards i zobaczymy, czy miałem rację, tak? Natomiast ja uważam, że żadna gra z planu wydawniczego w tym roku nie jest w stanie zagrozić Final Fantasy. Żadna z tych gier nie będzie na tyle złożona i na tyle rozbudowana, co Final Fantasy VII Rebirth. Więc moją tezę, że będzie to gra roku, podtrzymuję. Nie musicie się z nią zgadzać oczywiście. Co w tym tygodniu? Dobra, więc tak. Aktualnie ogrywam jeszcze Alone in the Dark. Premiera jest 20 jest premiera, więc 19 schodzi embargo, na 19 będzie recenzja, ale to dopiero jeszcze w przyszłym tygodniu, więc spokojnie. Obiecałem Wam kilka rzeczy i te rzeczy będę starał się dotrzymać w tym tygodniu. Mianowicie wreszcie recenzja Satiatora, którego już mam rozpisanego, mam nagrane gameplaye, może dzisiaj będę już to składał. Obiecałem Wam taką zbiorczy materiał o tych padach od Retro Fighters. Też chciałbym to zrobić w miarę szybko, żeby się z tym tutaj dla Was wyrobić i Wam to pokazać. Mam bardzo fajny, znalazłem film do Krapowizji. Wiem, że zapowiedziałem, że będzie krap, ale nie wiem, czy Krapowizji nie zrobię szybciej, na przykład w sobotę, bo po prostu robi się to szybciej. A myślę, że, znaczy ja już czuję, już po prostu drepczę w miejscu, bo wiem, że to będzie po prostu hicior. Znaczy, tego filmu nie oglądałem, ale ja czuję, że to będzie taki srogi po prostu hicior, że głowa mała. Także nie wiem, czy na sobotę nie zrobię jakiejś Krapowizji. Mam jakąś recenzję, poczekajcie, zobaczę, recenzję po latach, zerknę tylko, czy mam gameplay pełny. Mam jeszcze gameplay pełny, mam do 2 gier recenzji po latach, więc to są takie rzeczy, które gdzieś tam rzucam pomiędzy, kiedy mogę sobie coś na szybko zrobić. Będzie jakieś pogadajmy, nie wiem, czy w tym tygodniu, bo też nie chcę zasypywać tymi filmami, bo część z tych filmów się pojawi w tym tygodniu, część pewnie w przyszłym. Kolejny odcinek FPS-ów, kolejny odcinek Commodore i troszkę zapomniany przeze mnie, ale nadal o tym pamiętam i nadal chcę to ciągnąć, czyli odcinek kolekcjonera, w którym wypowiadam się na różne platformy o kolekcjonowaniu gier i chciałbym do tego wrócić, bo dawno nie było, a wiem, że kilka tam osób, 2 chyba czekają na kolejny odcinek, także warto. Tak to mniej więcej, słuchajcie, wygląda w tym tygodniu. Także ja uważam, że teraz, jak już nie wisi nade mną ten Final Fantasy, to mogę tak naprawdę odetchnąć i mogę zająć się kilkoma innymi rzeczami, które gdzieś tam mi wisiały. Kiedyś to było, jeszcze powinienem nagrać kolejny odcinek o Top Secretach, też dawno nie było, a też kolejne te odcinki wiszą gdzieś tam mi, żeby je zrobić, także muszę się jakoś zmobilizować i w tym tygodniu troszkę tych odcinków porobić więcej, żeby były potem też na przyszły tydzień. Dobra, 24 minuty, nie, za długo. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.